Pierwsze słowa nowego papieża zawsze coś znaczą. A co powiedział Leon XIV? Ani słowa o sobie, nawet nie o Kościele. Mówił o wojnie. Apelował o zakończenie wojen na Ukrainie i w Gazie. Czy to tylko symboliczny gest? A może realna szansa na nowe otwarcie? W tym odcinku dowiesz się, czy ktokolwiek jeszcze naprawdę słucha papieża. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Leon XIV jeszcze nie zdążył rozgościć się w Watykanie, a już mówi światu: zakończcie wojny. Nie w ogóle, konkretnie. Na Ukrainie i w Gazie. To nie ONZ, nie prezydent, to papież. Ale czy ktoś jeszcze naprawdę słucha Watykanu? Obejrzyj ten odcinek do końca, a dowiesz się, czy Leon XIV naprawdę może zatrzymać wojny i czym jest dziś osławiona watykańska dyplomacja. Jest czwartek, 15 maja 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Te słowa padły w niedzielę, 3 dni po tym, jak kardynał Robert Prevost został wybrany papieżem. Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia. Noszę w moim sercu cierpienia umiłowanego ludu Ukrainy. Chciałbym, aby zostało zrobione wszystko, by osiągnąć szczery, sprawiedliwy i długotrwały pokój tak szybko, jak to będzie możliwe. Niech wszyscy więźniowie zostaną uwolnieni i niech wszystkie dzieci wrócą do swoich rodzin. Jestem niezmiernie zasmucony tym, co dzieje się w strefie Gazy. Niech natychmiast nastąpi zawieszenie broni. Niech pomoc humanitarna zostanie dostarczona wycieńczonym cywilom i niech wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Apel o zakończenie wojen jest jak dotąd najważniejszym przesłaniem nowego papieża. Papieża, który o pokoju mówi od pierwszych minut swojego pontyfikatu. A mówi to w momencie, kiedy na Gazę spadają kolejne izraelskie bomby. W dniu, w którym nagrywam ten odcinek, znów pojawiły się informacje o zbombardowanym palestyńskim szpitalu w Gazie. 3. raz w ciągu kilku dni. Izrael twierdzi, że bombarduje kryjówki Hamasu, a strona palestyńska informuje o kolejnych zabijanych kobietach i dzieciach. W tle tego wszystkiego toczą się rozmowy o zakończeniu wojny, ale nie posuwają się one naprzód. Do tego jeszcze Izrael mierzy się z zarzutami, że chce zagłodzić 2 miliony osób. To ciężki zarzut, bo coś takiego jest zbrodnią wojenną. Od 3 miesięcy Izrael nie wpuszcza bowiem do Gazy pomocy humanitarnej. Choć cały świat widzi kolejne izraelskie zbrodnie i pogardę dla ludzkiego życia, Izraelowi wcale nie spieszy się do pokoju. Jak mówi mi ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i były korespondent w krajach arabskich Mariusz Borkowski, w tej sytuacji papież Leon XIV prawdopodobnie nie będzie tylko i wyłącznie mówił o pokoju. Papież będzie, zresztą to już w pierwszych swoich słowach wypowiedzi, apelował o zaprzestanie masakry w Gazie, dostarczenie pomocy humanitarnej i te apele będą ponawiane, bo to jest jego będzie główna broń. Natomiast tak naprawdę chyba zakulisowo będzie próbował wywrzeć nacisk na przywódców światowych, głównie Europy i Stanów Zjednoczonych, żeby oni z kolei wywarli bardziej skuteczny nacisk na Izrael, żeby tej masakrze położyć kres. Papież jest w bardzo trudnym położeniu. Dlaczego? Otóż wśród Palestyńczyków są chrześcijanie. Nie jest ich zbyt wielu, około 20 000, ale Izrael traktuje ich jako wrogów takich samych jak wyznawców islamu. To jest pierwsza sprawa. Są bombardowane kościoły w strefie Gazy, są zabijani wierni. To jest bardzo duży problem dla papieża. Z drugiej strony musimy pamiętać, że również skrajnie prawicowy rząd izraelski i sam Netanyahu podjął serię drastycznych represji w stosunku do kościoła katolickiego w samym Izraelu. Otóż w stosunku do własności nieruchomości kościoła w Jerozolimie wystosowano takie wezwanie do zapłaty wielokrotnie wyższego nie tylko czynszu, ale podatku od
od nieruchomości. No, te kwoty przekraczają możliwości płatności Kościoła i mówi się, że jeśli te kwoty nie zostaną zapłacone, to Izrael skonfiskuje te na zasadzie procedury dochodzenia swoich długów i te grunty zostaną przekształcone w grunty komercyjne i ta groźba jest bardzo poważna. W Izraelu trwa obecnie kampania kadastru prowadzenia i ten kadastr głównie godzi w to, co jest majątnością Palestyńczyków na zachodnim brzegu, ale również we własność kościołów chrześcijańskich w samym Izraelu. I dla papieża problem polega na czym? Na tym, aby w jakiś sposób temu się przeciwstawić, ale nie tak mocno, by jeszcze bardziej zaostrzyć represję rządu izraelskiego wobec mniejszości chrześcijańskiej w samym Izraelu i na ziemiach palestyńskich. Papież będzie raczej kierował się w tym kierunku, który pokazał w Peru. To jest pochylenie się nad najuboższymi. Żadnych drastycznych, manifestacyjnych kroków demonstracji. Będzie raczej kierował się pewnym zmysłem wyważenia. To, co można osiągnąć perswazją, to, co można osiągnąć zakulisowymi zabiegami, tak, ale bez jakichś spektakularnych, drastycznych akcji, które by spowodowały właściwie spalenie na panewce jego wysiłków. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że papież dobrze rozumie sytuację ludzi tych ubogich nieszczęśników. To nie jest to samo, co Franciszek, ale mówi, że to jest Franciszek 1,5, prawda, czyli nie Franciszek 2,0. Krótko mówiąc, papież kieruje się dobrym wyczuciem i zrozumieniem naprawdę misji Kościoła, jeśli chodzi o tych najuboższych. Zarówno w Ameryce Łacińskiej, czemu dawał wielokrotnie wyraz, zresztą przy okazji wprowadzenia go, prawda, jako papieża, przemówił nie po angielsku, powiedział po hiszpańsku. On się czuje cały czas jednak również obywatelem Peru, czym jest. I sądzę, że w stosunku do islamu, w stosunku do również mniejszości chrześcijańskich w Ziemi Świętej będzie próbował osiągnąć w jakiś sposób wyważony, to jest bardzo żmudne i niekoniecznie da jakieś wymierne efekty, ale w każdym bądź razie pierwsza rzecz, nie szkodzić, czyli nie zaogniać sytuacji, ale z drugiej strony różnymi środkami zakulisowymi, być może z dala od mediów, z dala od reflektorów, po to, żeby nie komplikować tego procesu negocjacyjnego, doprowadzić do złagodzenia tych represji izraelskich. Z jednej strony, jeśli chodzi o majętność Kościoła, chrześcijan w samej Jerozolimie i nie tylko w Jerozolimie, bo chodzi o Betlejem, prawda, i inne miejsca święte, ale również w Gazie, zaprzestania tej masakry. I to będzie bardzo wyraźne przesłanie, sądzę, w najbliższych tygodniach, najbliższych miesiącach. Mariusz Borkowski, ekspert i były korespondent w krajach arabskich, opowiadał o tym, czy papież może wpłynąć na losy wojny w Gazie. A już za chwilę dowiesz się, czy Leon XIV może zakończyć wojnę na Ukrainie. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz nam, co myślisz o papieskich apelach i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Wiele osób próbowało już zakończyć wojnę na Ukrainie. Donald Trump obiecywał, że wojna skończy się zaraz, jak tylko wprowadzi się do Białego Domu. Zachód obiecywał, że powstrzyma Putina. A póki co nie zmieniło się nic. Wojna trwa w najlepsze i kosztowała życie co najmniej kilkuset tysięcy osób. Najnowszy pomysł to spotkanie w Stambule. Miało to być spotkanie na szczycie dwóch prezydentów, Zełeńskiego i Putina. Ale Putin, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie przyjechał do Stambułu. To może sprawę ruszy do przodu nowy papież Leon XIV. Jak mówi mi Arleta Bojke, dziennikarka kanału Zero i autorka podcastu Koniec Świata, kluczem do tej sprawy jest tylko i wyłącznie Władimir Putin. Papież nie zakończy wojny na Ukrainie, nie ma wystarczających środków, nie ma argumentów siły, które rozumie Władimir Putin. Mam wrażenie, że Władimir Putin rozumie tylko i wyłącznie argumenty siły, a to nie jest domena papieży, żeby te siły mogli stosować. Papież może wspomagać zakończenie wojny na Ukrainie, jeżeli będzie rzeczywiście jasno osądzał ofiary, może tutaj przechylać te szale sympatii, bo ma wpływ na sympatię ludzi, na opinię publiczną, więc to jest taki wpływ pośredni.
na to, żeby później obywatele wywierali wpływ na z kolei rządzących. A skoro to jest papież z Ameryki, no to w teorii jest szansa, że Amerykanie bardziej będą słuchali tego, co ma do powiedzenia. Papież może też po prostu zajmować bardziej taką aktywną pozycję, no bo wcześniej papież Franciszek starał się być bardzo neutralny, wręcz zarzucano mu to, że zrównuje kata i ofiary, czyli Rosję i Ukrainę, że stara się być tak neutralny do bólu, że aż jest po stronie Rosji przez tą właśnie neutralność. Więc to nie jest tak, że papież nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w światowej polityce, ale jednak nie jest to osoba, która będzie miała decydujący wpływ na to, czy te rozmowy pokojowe będą się udawały, czy nie. Ostatecznie wojnę na Ukrainie może zakończyć Władimir Putin, bo to Władimira Putina trzeba zmusić do tego, żeby przestał strzelać. Jakkolwiek strasznie to nie brzmi, to bez woli Władimira Putina, żeby tę wojnę zakończyć, nie da się tej wojny zakończyć. On ją rozpoczął. Przypominam na wszelki wypadek, że inwazja Rosji na Ukrainę 22 rok to była tylko i wyłącznie inicjatywa Władimira Putina, 2014 rok, pierwsza faza tej wojny. Przejęcie Krymu, rozpętanie wojny w Donbasie to też był Władimir Putin i nawet jeżeli Wołodymyr Zełenski bardzo by chciał, nawet jeżeli wspierałby go w tym Donald Trump i 80 innych państw świata, jeżeli Władimir Putin nie podejmie takiej decyzji, ta wojna się nie skończy. Żeby on taką decyzję podjął, to musi zostać do tego zmuszony, musi zrozumieć, że innego wyjścia nie ma. Wszystko wskazuje na to, że Putin gra na czas, dlatego te rozmowy pokojowe mogą się przeciągać. Putin musiał wykonać jakiś ruch, pokazać gest dobrej woli w dużo bardziej wyraźny sposób niż tylko mówiąc, że tak chcemy trwałego pokoju na Ukrainie, ale trzeba zlikwidować te pierwotne przyczyny konfliktu, dlatego że w Moskwie też zauważyli, że Donald Trump traci cierpliwość i że to się może przestać opłacać, że jeżeli przelicytują, to zadziała na ich niekorzyść, więc zaproponowanie rozmów w Stambule było takim krokiem do przodu, żeby pokazać, że mamy dobrą wolę, chcemy rozmawiać i żeby wykonać ten gest, który zadowoli Amerykanów, którzy już przecież grozili kilka razy, że po prostu wycofają się z tych rozmów i powiedzą pas, zajmujcie się tym sami, ale cały czas daje to mnóstwo instrumentów, żeby się skupiać nad poszczególnymi punktami, żeby odwlekać kolejne rundy rozmów, no bo trudno sobie wyobrazić, że konflikt, który w gruncie rzeczy trwa 16 lat, zakończy się podczas jednego spotkania w Stambule. To będzie jeszcze trwało i patrząc na dotychczasową politykę Moskwy, to Moskwa dalej będzie to przeciągała tylko innymi instrumentami, takimi, które nie będą tak mocno wpływały na negatywny stosunek Stanów Zjednoczonych do Rosji, bo nastawienie administracji Donalda Trumpa było na początku bardzo dobre, czy to z powodu tego, że Stanom Zjednoczonym bardzo zależy na tym, żeby odciągnąć Rosję od Chin, czy z jakiegokolwiek innego powodu, no ale ono było zdecydowanie lepsze niż poprzedniej administracji. W momencie, kiedy Rosja zaczęła przelicytowywać, bo Donald Trump dał palec, jeden, drugi, trzeci, więc Rosjanie chcieli już nie tylko całą rękę, ale w ogóle wszystko, co tylko im się zamarzyło. Okazało się, że zaczęli przelicytowywać. Wydaje się, że to jest moment, w którym to zauważyli, ale to wcale nie znaczy, że przestaną grać na czas i nagle w godzinę zakończymy ten konflikt. Papież Leon XIV może powiedzieć wprost, że Rosja jest tutaj agresorem i że Rosja to zło, a Ukraina to dobro. Pytanie, czy właśnie w obliczu rozmów pokojowych będzie chciał tak jasno to oceniać, dając niejako nową kartę do grania ukraińskiej dyplomacji. Też pytanie, czy nie jest na to za późno, no bo już tak wiele rozmów się odbyło w sprawie Ukrainy, czy to wejście papieża tutaj jeszcze cokolwiek zmieni, ale tak z takiego moralnego punktu widzenia na pewno wiele osób poczułoby się lepiej, być może też poczułoby się lepiej z wiarą, z chrześcijaństwem, nabrałoby większego zaufania do Kościoła, ale oczywiście to jest tylko ta część, która kibicuje Ukrainie jako państwu zaatakowanemu. Słuchasz podcastu Świat. Patrząc na pontyfikat papieża Franciszka, ja skuteczności tej watykańskiej dyplomacji nie widziałam wcale przez te 12 lat. Być może ona działała w tych regionach świata, na których jesteśmy mniej skupieni, a na których bardziej skupiony był papież Franciszek. To globalne południe, Ameryka Łacińska, Afryka, ale to były sprawy drugorzędne z punktu widzenia świata. Jeśli chodzi o te podstawowe konflikty, czyli Ukrainę, Bliski Wschód, ja nie widziałam zaangażowania watykańskiej dyplomacji. To, że papież Leon XIV w swoim pierwszym przemówieniu tyle razy powtórzył słowo pokój, na który zasługuje każdy człowiek na ziemi, sugeruje, że będzie chciał tę dyplomację odbudować, że będzie chciał bardziej aktywną rolę grać w polityce międzynarodowej. Czy to się uda z dnia na dzień? Znowu pewnie nie. Jak Watykan wypadł z pewnych procesów, gdzie mógł być wykorzystywany jako takie narzędzie miękkiego wpływu, bo przecież nie właśnie siłowego,
to wejść z powrotem w te procesy to nie jest też tak, że to można zrobić z dnia na dzień, ale zakładam, że tak, że nowy papież, chociażby też ze względu na państwo, w którym się urodził, perspektywę szkół, do których chodził, perspektywę tego, jak wygląda świat, jak powinien wyglądać świat, to myślę, że to mogłoby być z korzyścią dla całego świata, gdyby Watykan próbował w taki sobie właściwy sposób, zupełnie inny niż wszystkie pozostałe państwa, próbować wpływać na te procesy pokojowe. Sądzę, że zachodzi pewnego rodzaju zmiana generacyjna. To jest ewidentne. Ale w tym momencie ta zmiana może być z jednej strony, to jest kwestia doświadczenia. Te starsze roczniki, nazwijmy już bardzo mocno zaawansowane w wieku, mają ogromne doświadczenie w tej dyskretnej dyplomacji zakulisowej, której zupełnie nie widać, o której zupełnie nie wiemy, a która czasami jest bardziej skuteczna niż wszelkie spektakularne akcje. Ale z drugiej strony te starsze generacje są jakby mają mniejszy kontakt ze współczesnością, z rzeczywistością. I tutaj być może te młodsze roczniki, których na pewno sporo wprowadzi do watykańskiej dyplomacji, ale administracji również papież Leon XIV, będzie można spodziewać się, że te roczniki być może z mniejszym doświadczeniem, ale z większym wyczuciem kontaktu z tymi wiernymi, nie tylko z wiernymi, ale z tymi po prostu ubogimi, którymi zajmuje się Kościół tak naprawdę. I być może połączenie tego starszej generacji, doświadczonej, ale z mniejszym kontaktem do rzeczywistości, z młodszą generacją, która jednak pracuje. Pamiętajmy, że papież jest misjonarzem. Ja sądzę, że on będzie czerpał z tego potencjału umiejętności kontaktu z ludźmi, jaki mają misjonarze. To nie są urzędnicy. To są ludzie, którzy znają te problemy od podszewki, którzy pracują z tymi ludźmi, pracują, przeproszeniem tak, wśród ludzi i w społeczeństwie. Są dobrze osadzeni. To może dobrze rokować. Czy tak będzie? To czas pokaże. Arleta Bojka z kanału Zero i podcastu Koniec Świata oraz Mariusz Borkowski, były korespondent w krajach arabskich, opowiadali, czym jest dzisiaj watykańska dyplomacja. Pod tym odcinkiem koniecznie napisz nam, co ty sądzisz i powiedz o nas swoim znajomym. Nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy także na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.